Witam w serii Zamki Słowacji, w której opowiem Wam o 20 ciekawych twierdzach leżących na południe od Tatr. Pierwszym z nich jest zamek w Tręczynie. To jeden z najbardziej imponujących, najstarszych, najrozleglejszych zamków w Europie Środkowej. Zlokalizowany na stromym, wapiennym wzgórzu górującym nad doliną rzeki Wag w zachodniej Słowacji, przez tysiąclecia pełnił funkcję strategicznego rygla kontrolującego szlaki handlowe, a w szczególności szlak bursztynowy łączący basen Morza Śródziemnego z Europą Północną i Morzem Bałtyckim. Jego architektoniczna i historyczna ewolucja od rzymskiego obozu wojskowego przez wczesnośredniowieczne słowiańskie grodzisko, potężną twierdzę oligarchiczną, aż po nowożytny zabytek o statusie dziedzictwa europejskiego stanowi zapisane w kamieniu odzwierciedlenie szeregu procesów geopolitycznych kształtujących ten region na przestrzeni ostatnich 2000-leci. Dolina Wagu była jednym z najstarszych korytarzy migracyjnych w tej części kontynentu, a gęste osadnictwo istniało tutaj już w epoce brązu. Tręczyn był świadkiem wojen prowadzonych przez Rzymian na północ od Dunajskiego Limesu, szczególnie w 166-180 roku naszej ery, kiedy legiony ścierały się z germańskimi plemionami Kwadów i Markomanów. Dowódcy legionów założyli w okolicach dzisiejszego zamku ufortyfikowany obóz wojskowy. Zimą 179 roku naszej ery rzymscy legioniści z drugiego legionu Adriutix, zimujący w obozie o nazwie Laugaricio, wykuli na stromej, pionowej skale inskrypcję. Tekst ten, znany powszechnie jako rzymska inskrypcja z Tręczyna, upamiętnia zwycięstwo wojsk rzymskich pod wodzą Marka Aureliusza i jego syna Kommodusa nad plemieniem Kwadów. Przez wiele lat kamień ten był najdalej na północ wysuniętym twardym dowodem na stacjonowanie rzymskich legionów w tej części Europy, lecz później znaleziono inne takie miejsca na Morawach, a także rozważa się możliwość istnienia obozów rzymskich na terenie Polski. Obecność Słowian w okolicach Tręczyna jest dobrze udokumentowana archeologicznie już od VI wieku naszej ery. To wapienne wzgórze stanowi jedną z wiodących, sugerowanych przez badaczy lokalizacji mitycznej stolicy państwa Samona z VII wieku. Wspominany w kronice gród Wogastisburg, pod którym w 631 roku rozegrała się decydująca bitwa pomiędzy połączonymi siłami słowiańskimi a frankijską armią króla Dagoberta I, według analiz topograficznych mogła znajdować się właśnie tutaj. Jeszcze większy rozkwit tego miejsca nastąpił w okresie istnienia państwa wielkomorawskiego w IX wieku. Na szczycie skały powstało wówczas dobrze ufortyfikowane grodzisko, będące głównym centrum administracyjnym i ryglem obronnym dla tego regionu. Z tego okresu pochodzi też najstarsza budowla kamienna dzisiejszego zamku, unikatowa, czteroabsydowa rotunda. Po rozpadzie Wielkich Moraw nastąpił okres geopolitycznej fluktuacji. Tereny Doliny Wagu stały się areną rywalizacji pomiędzy formującymi się ośrodkami władzy w Polsce, w Czechach i na Węgrzech. Na początku XI wieku region przejściowo kontrolował polski władca Bolesław Chrobry, jednak później Stefan Święty ostatecznie włączył te terytoria w granice Królestwa Węgier, w których pozostały z krótkimi przerwami aż do upadku Austro-Węgier w 1918 roku. Pod egidą węgierskich monarchów z dynastii Arpadów gród zyskał status strategicznej twierdzy nadgranicznej. Został ufortyfikowany jako strzegący newralgicznej przeprawy przez Wag oraz Przełęcze Karpackie, przez które przechodził kluczowy ruch handlowy w stronę Śląska i Polski. Pierwsze wzmianki o Tręczynie jako rozwiniętym ośrodku administracyjnym pochodzą z 1111 roku.
Pierwotnie zamek węgierski składał się głównie z kamiennej rotundy połączonej z obronno-mieszkalną wieżą zlokalizowaną w najwyższym punkcie skały. Wczesna inwestycja w architekturę murowaną ukazała swoją wartość już w 1241 roku. Wtedy to Królestwo Węgier padło ofiarą niszczycielskiego najazdu mongolskiego. Choć otwarte osady u podnóża zamku oraz infrastruktura Tręczyna zostały całkowicie zniszczone przez oddziały Batuhana, sam zamek, obsadzony i skutecznie dowodzony przez żupana Bohumira, zdołał przetrwać szturm i nie został zdobyty. Był to jeden z nielicznych murowanych obiektów w całym Królestwie Węgier, który nie uległ Mongołom, co stało się impulsem do radykalnej zmiany paradygmatów budownictwa obronnego na Węgrzech na korzyść masywnych kamiennych konstrukcji. Przez kolejne pół wieku na Węgrzech wzniesiono dziesiątki zamków, które miały zapewnić bezpieczeństwo krajowi w razie kolejnego ataku. Nad Węgrami i Polską wisiało wówczas śmiertelne niebezpieczeństwo. Na wschodzie powstała Złota Orda, potężny twór, który pod butem miał całą Ruś i regularnie przeprowadzał rajdy na ościenne terytoria. Był to jeden z 3 powodów, dla których na Słowacji dzisiaj istnieje tyle pięknych, średniowiecznych twierdz. Drugim powodem jest dostępność surowca, a trzecim wielkie bogactwo tego regionu, o którym opowiem w kolejnych odcinkach. Koniec XIII wieku w Królestwie Węgier charakteryzował się głębokim kryzysem władzy centralnej, który uległ jeszcze większej eskalacji po wymarciu dynastii Arpadów. Powstałe w ten sposób bezkrólewie stanowiło inkubator dla rozrostu lokalnych fortun i pojawienia się potężnych oligarchów. Swoją drogą właśnie ta polityka budowania potężnych zamków po pierwszym najeździe mongolskim też przyczyniła się do decentralizacji Królestwa Węgier, ponieważ teraz ci możnowładcy, posiadając te potężne twierdze, mogli łatwiej stawiać się królowi. I tak najbardziej prominentnym przedstawicielem tej warstwy w północnych Węgrzech był Maciej Ciak z Tręczyna. W 1302 roku zamek został mu przekazany przez króla Wacława I Przemyślidę. Maciej Ciak formował własną armię i wykazywał się niezależnością polityczną i gospodarczą od korony węgierskiej. Znany był pod majestatycznym tytułem Pan Wagu i Tatr, a w latach swojej największej świetności kontrolował obszar całej zachodniej i środkowej Słowacji. Jego prywatne państewko, nazywane Terra Matei, posiadało własny dwór i dyplomację, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla autorytetu nowego króla, Karola Roberta z dynastii Andegawenów. Status stolicy tego państwa, Macieja Ciaka, wymagał gruntownej przebudowy tręczyńskiej fortyfikacji. Półśrodki w postaci drewniano-ziemnych wałów zostały ostatecznie zastąpione potężnymi murami, nadając zespołowi obronnemu układ przestrzenny zbliżony do współczesnego. Najważniejszym osiągnięciem inżynieryjnym i wizytówką ambicji Ciaka była transformacja głównej wieży obronnej. Zbudowana pierwotnie pod koniec XI wieku w surowym romańskim stylu, Maciej Ciak zlecił jej znaczną nadbudowę oraz modyfikację otworów okiennych w duchu modnego wówczas gotyku. Po śmierci Macieja Ciaka w 1321 roku miasto i zamek zostały opanowane przez siły royalistyczne i wrócił on do domeny korony węgierskiej pod panowaniem Karola Roberta. W 1335 roku na zamku spotkali się król Czech Jan Luksemburski, jego syn Karol, przyszły cesarz Karol IV, władca Węgier Karol Robert oraz jego syn Ludwik, a także posłowie z Krakowa od Kazimierza Wielkiego. Podpisano wówczas traktat z Tręczyna, który rozwiązał długotrwały konflikt polsko-czeski. W zamian za zrzeczenie się roszczeń królów czeskich do korony polskiej, korona Królestwa Polskiego uznała zwierzchność Pragi nad Śląskiem.
Decyzje powzięte w tręczyńskich komnatach otworzyły drogę do historycznych zjazdów monarchów w Wyszehradzie, kładąc podwaliny pod stulecia współpracy politycznej i handlowej w tym regionie. W 1362 roku warownia po raz kolejny posłużyła jako arena mediacji, tym razem pokojowych rozmów pomiędzy Karolem IV a Ludwikiem I dotyczących sporu o Akwileę. Późne średniowiecze przekształciło funkcję zamku. Przestał być on jedynie rezydencją monarszą, stając się operacyjnym hubem dla wypraw wojskowych do niespokojnego regionu czeskiego pogranicza w dobie wojen Macieja Korwina. W 1476 roku, będący wyłączną domeną korony, zamek został przekazany wpływowemu dowódcy żupanowi Stefanowi Zapoili jako forma gratyfikacji za jego wierność. Na początku XVI wieku z polecenia żony Stefana, księżniczki Jadwigi Cieszyńskiej, wzniesiono trójkondygnacyjny pałac Zapoliego. Była to najmłodsza pałacowa fundacja na wzgórzu, charakteryzująca się późnogotyckimi rozwiązaniami architektonicznymi. Rządom rodu Zapoili przypisuje się narodziny najbardziej rozpowszechnionej na Słowacji baśni zamkowej dotyczącej tzw. studni miłości, po słowacku studnia laski. Romantyczny przekaz opowiada o zamożnym osmańskim arystokracie imieniem Omar, który darząc potężnym uczuciem piękną niewolnicę Fatimę, zaoferował się uwolnić ją, ale w zamian za to miał uwolnić zamek od chronicznego braku wody pitnej. Obiecał więc wykuć w skale, na której stoi zamek, studnię. Podobno po 3 latach ciężkiej pracy on i jego towarzysze wreszcie wydobyli z dna studni pierwsze wiadro wody i w ten oto sposób Omar zdobył wolność dla ukochanej Fatimy. W maju 1528 roku wojska habsburskie wzięły zamek w mordercze szczypce potężnego ostrzału artyleryjskiego. Obrona zamku upadła 28 czerwca 1528 roku, kiedy potężny pocisk z moździerza trafił prosto w główny magazyn prochu. Eksplozja natychmiast wymusiła kapitulację obrońców, dewastując południowo-zachodnie rubieże kompleksu, doszczętnie wypalając drewniany dach wieży Macieja. W 1600 roku potężny węgierski magnat Stefan Ileszazy za kwotę 72 000 złotych guldenów kupił zamek i wyznaczył nowy rozdział dla Tręczyna. Jego ród rządził tutaj przez 241 lat. Ileszazy znani byli w Europie jako protektorzy sztuki, fundatorzy oświaty, mecenasi, kolekcjonerzy, z wielką precyzją dokumentujący obroty w swoich majątkach. Także jak można się domyślić, bardzo ciekawe zapisy ekonomiczne pochodzą z czasu ich rządów. W XVII wieku zamek był świadkiem wielkiej europejskiej historii. W 1644 po zamarzniętym Wagu do ataku przeprawiał się tędy Jerzy Rakoczy, ruszając w sojuszu ze Szwedami ku Morawom, a później dotkliwe ciosy zamkowi i miastu przyniósł rok 1663, kiedy to na Słowację spadł wielki najazd turecko-tatarski. Pomiędzy 1704 a 1708 silny garnizon cesarski chronił się wewnątrz zamku, tocząc dramatyczną walkę o przetrwanie przeciwko wojskom węgierskim, którzy buntowali się w owym czasie przeciwko Habsburgom. Długie oblężenie spowodowało wielki głód, który został spotęgowany jeszcze pożarem samego Tręczyna. Ostatecznie jednak obrońcy doczekali się odsieczy i pokonali siły węgierskie. Natomiast zmierzch świetności Tręczyna nastąpił 11 czerwca 1790 roku, kiedy to wielka susza doprowadziła do pożaru miasta, a stamtąd ogień przeniósł się na wysuszone słońcem modrzewiowe stropy, attyki i renesansowe dachy zamku. Ogień wypalił wszystko. Zamek zmienił się w przeciągu jednego dnia w dymiący krater kamieni.
Mam nadzieję, że opowieść o Tręczyńskim Zamku i jego historii była dla Was ciekawa. Jest to początek 20-odcinkowej serii o zamkach na Słowacji. Seria ta nie mogłaby się wydarzyć bez pomocy dwóch osób. Marka, widza kanału Osada Słowiańska, który gościł nas na Słowacji i był naszym przewodnikiem, a także Wojtka, który jest autorem tych pięknych ujęć. Link do kanałów na YouTubie Marka oraz Wojtka znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.